Międzynarodowa licencja CAA to prestiżowy certyfikat w świecie finansów. Na całym świecie daje ona duże możliwości i dodatkowo przyspiesza ścieżki uzyskania innych certyfikacji. Ilość materiału do przyswojenia na egzamin CAA jest spora, aby ten egzamin zdać, ale udaje się to wielu kandydatom. Jednym z takich kandydatów jest Kamil Rogalski, z którym dziś porozmawiam o jego doświadczeniach, sugestiach, wskazówkach odnośnie tego, jak przygotowywać się do samego egzaminu, ale także jakich błędów unikać, żeby na egzaminie zdobyć jak najwięcej punktów. Jeżeli myślisz o egzaminie CAA, to nagranie i ta rozmowa jest z pewnością dla Ciebie. Cześć Kamil. Cześć Paweł. Kamil, międzynarodowych licencji i certyfikatów jest dość sporo w świecie finansów. Ty zdecydowałeś się na CAA i mam takie pytanie, co o tym zadecydowało? Czyli co wyróżniło CAA na tyle, że zdecydowałeś się do niego podejść? Z mojej perspektywy kluczowy był fakt, że osoby z licencją maklera mogą przystąpić od razu do finałowego etapu CAA, a z kolei szwajcarska licencja pozwala na przystąpienie do sprawdzianu umiejętności na doradcy inwestycyjnego, więc mając licencję maklera możemy tak naprawdę w 2 egzaminach zdobyć jedną certyfikację międzynarodową i polskiego doradcy inwestycyjnego w porównaniu do tradycyjnej ścieżki, która składa się z 3 egzaminów na doradcy inwestycyjnego. Tutaj plusem jest też na pewno to, że pytania na licencji CAA mamy otwarte tylko i wyłącznie, a jeśli chodzi o doradcę inwestycyjnego, to tam są też pytania ABCD na pierwszym etapie, które jak wiadomo są, można powiedzieć, bardziej teoretyczne, a jeśli chodzi o sam egzamin CAA, to tutaj mamy więcej pytań praktycznych. Też przy przygotowaniach, przed rozpoczęciem przygotowań zastanawiałem się nad amerykańską licencją CFA, ale tutaj na korzyść CAA zadecydowało to właśnie, że osoby z licencją maklera mogą bezpośrednio do finałowego etapu przejść. Jeśli chodzi o CFA, to tutaj istniałaby konieczność zdawania 3 etapów, z czego jeden etap można zdawać, maksymalnie jeden etap można zdawać w roku, więc jakby uzyskanie kwalifikacji jest możliwe najszybciej w przeciągu 3 lat. Jeśli chodzi o CAA, to możemy podejść od razu do egzaminu finałowego i możemy zdawać 2 sesje przy jednym podejściu. No właśnie, skupmy się na tej części finałowej egzaminu CAA, bo do niego od razu podchodziłeś. Ten egzamin finałowy składa się z 2 modułów. Każdy z modułów to 3 godziny i w porównaniu z wieloma egzaminami jest to dość długie i męczące, bo chcąc zdawać przy jednej sesji egzaminacyjnej masz 3 godziny przed południem, przerwa 2 godziny i 3 godziny po południu. I tu pojawiają mi się takie 2 pytania do Ciebie. Po pierwsze, czy faktycznie to jest długie i męczące, bo może jednak nie, a bazując na Twoim doświadczeniu, to sądzisz, że lepiej te sesje egzaminacyjne poranną i popołudniową w CAA rozdzielić na 2 różne terminy, czy od razu za jednym zamachem podejść do obu? Moim zdaniem to zależy od tego, jak ktoś jest przygotowany. Uważam, że jeżeli ktoś ma opanowany materiał na 2 moduły, to powinien podejść do 2 modułów jednego dnia. To wynika z prostej sprawy, że podchodząc do 2 modułów istotnie zwiększamy swoje szanse na zaliczenie co najmniej jednego etapu, więc nawet jeżeli by nam się noga powinęła na drugim, to potem w drugim podejściu możemy zdać tylko ten, który nie zdaliśmy. To jest na pewno duży plus. Druga sprawa jest też taka, że zdawalność tych egzaminów jest stosunkowo duża, chociażby do tych organizowanych przez KNF, więc jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany, to nie powinien mieć problemu z tym, żeby zdać 2 moduły za jednym podejściem. Warto też moim zdaniem sprawdzić, jak sobie radzimy właśnie z tego rodzaju zmęczeniem, poświęcając jeden dzień i jakby symulując warunki, które panują na egzaminie, czyli rozwiązać pierwszy egzamin testowy, który dostajemy od CAA właśnie w godzinach 9-12, zrobić sobie potem 2 godziny przerwy i spróbować rozwiązać drugi egzamin w godzinach 14-17. Jeżeli na takich testowych egzaminach uzyskujemy powyżej 60% punktów, to wydaje się, że uzasadnione jest to, żeby podejść do 2 etapów w jednym podejściu.
Okej. I wspomniałeś o tych lokalnych egzaminach w Polsce, tam na maklera, papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego. To są egzaminy, które zresztą jak większość egzaminów zakłada, że pytania są zamknięte, mają A, B, C, D, odpowiedzi zamknięte, które trzeba wybrać i zaznaczyć. W CAA podejście jest zupełnie inne. W obu sesjach egzaminacyjnych są pytania otwarte, no i trzeba opisać rozwiązanie. Ja osobiście uważam, że jest to lepsze podejście do sprawdzania wiedzy niż po prostu zaznaczanie A, B, C, D, no bo jednak wymaga od kandydata wiedzy i świadomości tego, na co tak naprawdę odpowiada. No ale dodatkowo też zapewnia pewnego rodzaju elastyczność te otwarte pytania, no bo nawet jeżeli popełni się błąd w obliczeniach, no to sam tok rozumowania też jest wtedy punktowany. I teraz ty też wspomniałeś o tych otwartych pytaniach. To jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to jest tak, że to jest lepiej, gorzej, trudniej się do tego przygotować, a może nie ma żadnego znaczenia? Zdecydowanie lepiej, zdecydowanie łatwiej jest się do tego przygotować. Pytania są podzielone na mniejsze podpunkty, co pozwala jakby się wdrożyć w konkretne zagadnienie, czyli mamy bardziej rozbudowane zadania, ale ono jest podzielone na mniejsze podpunkty, więc jakby powoli wchodzimy w dany obszar i możemy się w niego głębiej jakby wdrożyć. Minusem właśnie, jeśli chodzi o te pytania ABCD, no to jest to, że jakby w każdym kolejnym pytaniu skaczemy z obszaru na obszar i można tutaj jakieś głupie błędy porobić. Tutaj jeżeli właśnie możemy się wdrożyć głębiej w pytanie, no to jest mniejsza szansa właśnie jakichś takich prostych pomyłek. Dodatkowo kolejne podpunkty są tak skonstruowane w zadaniach, że nawet jeżeli nie odpowiedzieliśmy na wcześniejszy podpunkt, no to w kolejnym podpunkcie otrzymamy wskazówkę od tego, jaką wartość należy przyjąć, jeżeli jest ona potrzebna do dalszych wyliczeń. Więc jakby unikamy takiej sytuacji, w której nie wiemy, jak rozwiązać pierwszy podpunkt w zadaniu i to miałoby nam przekreślić całe zadanie. Czegoś takiego nie ma, więc tutaj jakby też duży plus, jeśli chodzi jakby na korzyść egzaminu CAA. Okej. A to powiedz, jeżeli mówimy o pytaniach otwartych i w sumie zgadzamy się do tego, że jest to lepsza formuła testowania, ty nawet powiedziałeś, że łatwiej się do tego nauczyć niż do tych pytań wprost zamkniętych, to teraz do tego uczenia się chciałbym nawiązać, bo otwarta formuła pytań jednak trochę inaczej, trochę innego sposobu przygotowań wymaga niż formuła pytań zamkniętych. Jak to wyglądało u ciebie? Może masz jakieś sugestie albo porady dla tych, którzy się przygotowują, jak należy do tych właśnie pytań otwartych się przygotowywać, żeby potem uzyskać dobry wynik? Moim zdaniem kluczowe jest właściwe rozplanowanie przygotowań, bo sam materiał, jeśli chodzi o CAA, on nie jest trudny, tylko jest go po prostu dużo. Więc ja swoje przygotowanie rozpocząłem od odpowiedzi na pytanie, ile jestem w stanie czasu poświęcić tygodniowo na przygotowania. Później rozpocząłem proces przygotowań i notując jakby swoje postępy w takim arkuszu i na tej podstawie dość szybko byłem w stanie jakby oszacować czas, który jest potrzebny do tego, żeby przygotować się do danego egzaminu i też czy zdążę się wyrobić po prostu z materiałem na czas, a jeśli chodzi o sam sposób przygotowań, to ja w pierwszej kolejności przerabiałem materiały z CAA, które są no właśnie tam dedykowane. Następnie rozwiązywałem zadania historyczne z danego działu. Tu właśnie też poleciłbym jakby w pierwszej kolejności rozwiązywać właśnie pytania historyczne. To wynika jakby z dwóch aspektów. Pierwszy jest taki, że te rzeczy, o które komisja pytała historyczne, one mają większe prawdopodobieństwo powtórzyć się w przyszłości, a drugi aspekt jest taki, że próg zdawalności on jakby wynika z tego, jak egzamin poszedł innym zdającym. Więc jeżeli na egzaminie pojawia się pytanie o zagadnienie, które wcześniej nie występowało, no to prawdopodobnie inni też gorzej sobie z nim poradzili i wtedy ten próg zdawalności jest niższy. Więc właśnie to jest takie trochę bezpieczniejsze podejście, w ramach którego rozwiązując te zadania historyczne, no powinniśmy zwiększyć swoje szanse egzaminu. Warto moim zdaniem też przy rozwiązywaniu tych zadań mierzyć czas, jaki zajmuje nam rozwiązanie konkretnego zadania, bo tego czasu na egzaminie jest stosunkowo niewiele. Egzamin trwa 180 minut, punktów możemy uzyskać 180, czyli jak łatwo policzyć,
żeby uzyskać maksa, potrzebujemy jakby generować 1 punkt na minutę. Przyjmując, że 60% daje wynik pozytywny, no to daje, jakby istnieje konieczność generowania 0,6 punkta na minutę. No więc możemy jakby szybko wyliczyć, że odpowiedzi na pytania na przykład za dwa punkty, które są rozbudowane i które nam zajmą 10 minut, się zwyczajnie nie opłacają, bo to daje zaledwie 0,2 punkta na minutę, więc moim zdaniem kluczowe jest to, żeby już przy rozwiązywaniu zadań mierzyć czas, jaki poświęcamy, liczyć właśnie to, ile punktów z minuty jesteśmy w stanie generować i później w ramach jakby dalszych przygotowań ćwiczyć te działy, w których ten jakby wskaźnik jest najniższy. To też powinno nam dać wskazówkę, które działy warto na egzaminie robić w pierwszej kolejności. Czyli właśnie te, które idą nam najlepiej, powinniśmy na egzaminie, od nich powinniśmy zacząć. Te działy, z których jakby najmniej punktów generujemy z 1 minuty, no to powinniśmy zostawić na sam koniec. Wspomniałeś o tym, że zrobiłeś sobie taki rachunek czasu i do tego czasu, ile trzeba poświęcić do egzaminu, do tego jeszcze nawiążę za chwilę, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, jak odpowiadałeś. Powiedziałeś, że mierzyłeś swoje postępy w arkuszu. Czy to było jakieś konkretne narzędzie, czy po prostu w Excelu wpisywałeś tego dnia tyle godzin, albo przyjąłeś jakąś inną formułę, żeby sprawdzić, ile jesteś w stanie zrobić w konkretnym czasie? Nie, to był prosty Excel, czyli to wyglądało po prostu tak, że wpisywałem, ile czasu poświęciłem danego dnia na naukę, jaki obszar w tym danym dniu przerobiłem. No i tak jakby zbierając dane, tak dość szybko jesteśmy w stanie jakby to ekstrapolować na dalsze horyzonty czasowe, no i tym samym właśnie wyznaczyć, kiedy powinniśmy mniej więcej skończyć tą naukę i czy wyrobimy się z tym do egzaminu. I jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, bo powiedziałeś, że uczyłeś się w takiej kolejności najpierw materiały z platformy CAA, a potem historyczne testy. To sugerowałbyś tą właśnie kolejność, materiały i historyczne testy, czy na przykład na bazie twojej obecnej wiedzy, po tym doświadczeniu egzaminacyjnym podjąłbyś inną decyzję co do kolejności? To myślę, że przede wszystkim właśnie zależy od tego, ile czasu możemy poświęcić na przygotowania. Jeżeli ktoś tego czasu nie ma dużo, no to wydaje mi się, że może nie zdążyć przerobić tych wszystkich materiałów z CAA, więc wtedy zalecałbym w pierwszej kolejności rozwiązywanie zadań historycznych, patrzenie na odpowiedzi, które są do nich załączone. Jeżeli czegoś właśnie tam nie wiemy, no to wtedy ewentualnie doczytać w tych materiałach. Jeżeli ktoś ma więcej tego czasu może poświęcić, no to moim zdaniem warto te materiały przerobić, bo one są tak praktycznie napisane i ciekawe są na pewno. Okej. A powiedz co do tych testów, bo jeszcze mam jedno pytanie. Lepiej robić od najstarszych, żeby sobie najnowsze zostawić na początek, czyli jak już będziemy więcej umieli, czy może robić od najnowszych, no bo tak jak powiedziałeś, te pytania, czy te zakresy mają większe szanse do powtórzenia się w najbliższym czasie. To znowu bazując na twoim doświadczeniu, jakie podejście byś sugerował? Materiał nieznacznie się zmienia, jeśli chodzi o kolejne lata, jeśli chodzi o egzamin, więc wydaje mi się, że tutaj zasadne jest podejście, rozwiązywanie najpierw tych najnowszych egzaminów, potem tych najstarszych, no i ewentualnie właśnie jeżeli nam zostanie jeszcze czasu, to na koniec ponownie przerobić te najnowsze egzaminy drugi raz właśnie w tych sesjach 3 i 6 godzinnych. To już bardziej można powiedzieć taki sprawdzian generalny przed samym egzaminem. Wspomniałeś o egzaminie próbnym, to tu jeszcze jedno pytanie. Jak sądzisz, jaki czas byłby optymalny, żeby sobie taki egzamin próbny przeprowadzić? Czyli właśnie siadam, robię 3 godziny, przerwa, 3 godziny, jeżeli myślę o zdawaniu 2 modułów naraz. To ile przed egzaminem twoim zdaniem byłoby to optymalne? No myślę, że to warto już takie próby przeprowadzić gdzieś miesiąc przed egzaminem. Później już może być problem, ewentualnie jeżeli zlokalizujemy jakieś obszary, z których czujemy się słabsi, no to jeżeli byśmy to robili w krótszym horyzoncie przed egzaminem, no to byłby problem, żeby jakiś materiał ewentualnie nadgonić, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj miesiąc jest tak optymalnie. Okej. To przejdźmy teraz do samego zakresu merytorycznego egzaminu CAA, no bo jest on dość szeroki. Sam powiedziałeś, że jest dużo materiału, nie jest egzamin trudny, ale jest dużo materiału do przyswojenia. No bo mamy tam instrumenty pochodne, rachunkowość, finanse korporacyjne, ekonomia, zarządzanie finansami, zarządzanie portfelem. No jest tego obiektywnie rzecz biorąc sporo. No i teraz mam takie pytanie, czy twoim zdaniem któreś z działów można uznać
obiektywnie za umiarkowanie trudne, a inne za umiarkowanie łatwe. No i oczywiście uprzedzę o Twoją odpowiedź, że ja wiem, że to zależy od każdego, no bo każdy będzie miał inne przygotowanie zawodowe, ze studiów albo praktyczne, no ale czy coś jest takiego, jakieś działy są, które Twoim zdaniem można powiedzieć, to jest raczej łatwe, a to jest raczej trudne? Mi osobiście problem sprawiła ekonomia, ze względu na to, że tam pytania są głównie opisowe i powstaje taka pokusa, żeby na każde pytanie odpowiadać bardzo szczegółowo i właśnie wszystko dokładnie opisywać, a na to do końca nie ma czasu na egzaminie, tym bardziej, że ekonomia jest stosunkowo nisko punktowana, więc to był właśnie ten dział, z którego ja uzyskiwałem niski ten wskaźnik punktu z minuty i na egzaminie zdecydowałem się robić go w ostatniej kolejności. No i z perspektywy czasu to była dobra decyzja, bo właśnie oprócz tego, że ten dział szedł mi najsłabiej, no to jeszcze rozwiązując go na koniec jakby znika właśnie ta pokusa doszczegóławiania wszystkiego, no bo zwyczajnie nie ma już na to czasu, bo kończy się egzamin. Trudności myślę, że może również sprawić rachunkowość. Tam potencjalnie istnieje jakby najwięcej miejsca do tego, żeby komisja czymś nas zaskoczyła, bo materiał jest bardzo obszerny. No właśnie na ostatnim egzaminie pojawiło się takie zadanie, które historycznie chyba nigdy się nie pojawiło, ale tutaj mamy właśnie skrypt, który jest załączony od CAA. On naprawdę tak fajnie tłumaczy te zagadnienia związane z rachunkowością. Mamy sprawozdania finansowe spółek z rynku amerykańskiego, z rynku szwajcarskiego, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś miał wcześniej na przykład problemy z rachunkowością, no to jest dobre miejsce, żeby tą swoją wiedzę poszerzyć i ją tam zdobyć. A jeśli chodzi o te tematy, które są jakby łatwiejsze, no to moim zdaniem to były instrumenty pochodne i akcje. Akcje dlatego, że zadania są głównie obliczeniowe, przez to właśnie robi się je stosunkowo szybko. To jest dział, który rozwiązuje się szybciej niż pozostałe. A jeśli chodzi o instrumenty pochodne, no to tutaj można powiedzieć takie zainteresowanie z mojej strony. Też używam opcji w swoim prywatnym portfelu, więc tutaj jeśli chodzi o instrumenty pochodne, to dla mnie była bardziej, można powiedzieć, powtórka, ewentualnie jakieś uzupełnienie wiedzy niż uczenie się od samych podstaw. Okej, czyli tak w sumie ekonomia, mówisz, i rachunkowość raczej z tych trudniejszych, no z tym disclaimerem, że to oczywiście dla każdego będzie inaczej, a z kolei instrumenty pochodne i akcje mówisz raczej z tych prostszych, choć znowu z disclaimerem, że tym się akurat zajmujesz, więc pewnie jest pod tym względem łatwiej. No dobra, a to ja tu dam jeszcze jedną uwagę z tą ekonomią, bo faktycznie widzimy taką pokusę wśród kandydatów na egzaminach, że nawet jak są pytania, bo tam pytania są bardzo praktyczne, z opisem w miarę aktualnej sytuacji gospodarczej, i nawiązania, to są w odpowiedziach takie nawiązania do tego, a amerykański bank centralny niedawno zrobił to i to, albo Europejski Bank Centralny niedawno zrobił to i to. I to jest ciekawe, bo to jest takie bardzo, to jest tak jak mówisz, pokusa do tego, żeby uszczegółowić to w nawiązaniu do aktualnej sytuacji gospodarczej, ale niestety w kluczach odpowiedzi nie ma tam nawiązania do tego, co się aktualnie przed chwilą wydarzyło, no bo oczywiście przecież pytania są przygotowywane wcześniej, no i na to się traci czas, więc to jest myślę, że to jest bardzo ważna uwaga dla wszystkich kandydatów, że ta wydajność punktów z minuty powinna być taką determinantą tego, co się opłaca robić i co jest konkretnie trudniejsze. A teraz, Kamil, jeszcze mam pytanie o czas, bo na swoim przykładzie wiem, też parę egzaminów pozdawałem, ale też wiem, że z wiekiem nauka staje się coraz trudniejsza. Nie chodzi o to, że człowiek staje się coraz ociężały umysłowo, tylko że czasu jest coraz mniej, bo praca, obowiązki rodzinne, jakieś zawodowe, czasem ludzie mają jakieś hobby. No więc na studiach na pewno tego czasu jest najwięcej, potem jest coraz gorzej. I teraz pytanie brzmi, jak ty sobie poradziłeś z pogodzeniem tych przygotowań ze swoimi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi? I tu warto dodać, że wynik, który osiągnąłeś, jest w 10% najlepszych wyników w danej sesji egzaminacyjnej na świecie, czyli wynik jest spektakularny. Czy również spektakularnie dużo czasu trzeba było do tego poświęcić w twoim przypadku? No myślę, że tutaj wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli właśnie kluczowe jest dobre zarządzanie czasem, czyli wyznaczenie sobie tego, ile możemy czasu poświęcić w danym tygodniu na przygotowania, no i się tego planu mniej więcej trzymać. Ja na swoje przygotowywania poświęciłem 500 godzin, około 500 godzin, ale to
pewno nie jest czas, który jest potrzebny do tego, żeby ten egzamin zaliczyć. Myślę, że ktoś, kto już ma jakieś podstawy teoretyczne, to jest w stanie się do tego egzaminu przygotować w okolicach 200 godzin. Ja zdecydowałem się ten czas wydłużyć właśnie z tego względu, że poświęciłem sporo czasu na instrumenty pochodne i akcje, głównie na literaturę, która była dołączona do tego egzaminu, czyli polecana, ale ona nie jest konieczna, żeby ją przerobić. Też zainspirowały mnie badania, które właśnie się pojawiły w materiałach CAA, związane z skutecznością analizy wyceny metodą porównawczą. No i na podstawie tych badań zdecydowałem się przeprowadzić podobną analizę dla rynku polskiego. No i właśnie z tego, można powiedzieć, wynikła, teraz przygotowuję taką pracę dyplomową w tym temacie, więc można powiedzieć, no na pewno to nie jest czas, który jest potrzebny do tego, żeby ten egzamin zaliczyć, można się do niego dużo szybciej przygotować. To poruszyłeś ważny aspekt, moim zdaniem, który wprost nawiązuje do wszystkich egzaminów finansowych, bo część osób oczekuje, że po egzaminach maklera czy doradcy inwestycyjnego będą lepszymi inwestorami. My wiemy, że te egzaminy maklera czy doradcy inwestycyjnego w Polsce raczej opierają się na wiedzy teoretycznej, no i właśnie tym takim podejściu czysto testowym ABCD. No a teraz nawiązując do egzaminu CAA, to jak powiedziałeś, parę rzeczy z literatury dodatkowej Cię zainteresowało, poświęciłeś na to czas i jeszcze do tego zrobiłeś badania na polskim rynku, no i z tego jest tworzony kolejny dokument. No to mam pytanie, czy Twoim zdaniem ten egzamin CAA pomaga w jakimś praktycznym podejściu do inwestowania indywidualnego, takiego samodzielnego lub też w zarządzaniu portfelem? Tak, z pewnością. No tutaj na pewno trzeba zaznaczyć to, że teoria nigdy nie zastąpi praktyki, chociażby przez ten aspekt, że w inwestowaniu dużą rolę odgrywa psychologia i tego pewnie nie nauczymy się z żadnej książki, jeżeli nie będziemy obecni na realnym rynku. Z drugiej strony inwestowanie bez teoretycznego przygotowania no prawdopodobnie skończy się szybkimi stratami ze względu na podjęcie zbyt dużego ryzyka. W materiałach CAA możemy znaleźć wiele rzeczy, które pomogą w inwestowaniu na własny rachunek, zaczynając chociażby od rachunkowości, w której mamy właśnie dokładne omówienie sprawozdań finansowych, jak je czytać, jak je interpretować, przechodząc dalej przez akcje, tam nauczymy się tego, jak wyceniać przedsiębiorstwa. Dalej mamy instrumenty pochodne, gdzie możemy chociażby zgłębić wiedzę związaną z tym, w jaki sposób zabezpieczać swój portfel, na przykład wykorzystując opcje, czy jakieś bardziej zaawansowane strategie opcyjne, które mają profil wypłaty bardziej skomplikowany niż to, do czego przyzwyczaili się inwestorzy inwestujący tylko w akcje. W dziale zarządzania portfelem możemy właśnie się nauczyć chociażby tego, w jaki sposób skutecznie dywersyfikować swój portfel, więc tak, tam jest na pewno dużo materiałów, które pomogą w praktycznym inwestowaniu na własny rachunek. My w wielu miejscach staramy się podkreślić, że właśnie przystępując do egzaminu CAA trzeba mieć z tyłu głowy, że tam jednak jest większy nacisk na tą praktykę niż na wprost samą teorię, choć jednocześnie absolutnie się zgadzam z Tobą, że nie można starać się zdobywać jakiejkolwiek praktyki bez przynajmniej jakichś podstaw teoretycznych, no bo to się skończy po prostu katastrofą na portfelu. No a przejdę jeszcze teraz do ostatniego w sumie aspektu naszej rozmowy, czyli kariery zawodowej. Z perspektywy czasu, masz stosunkowo niedawno zdobyty ten certyfikat, kilka miesięcy temu, tak, tam 4-5, to czy sądzisz, że certyfikacja w swojej karierze zawodowej Ci pomoże, albo czy już może sprawiła, że zdobyłeś kolejne uprawnienia, na przykład właśnie dzięki CAA? W swojej pracy przygotowuję analizy spółek dla inwestorów indywidualnych, więc przygotowania do egzaminu z pewnością poprawiły mój warsztat analityczny. Jeśli chodzi o samą licencję, no to ona jest na pewno mniej rozpoznawalna niż amerykański CFA, ale zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu. Licencja też pozwala się wyróżnić na rynku pracy. Nie każdy kandydat ma ją jakby w swoim CV, więc ona już dla rekrutera jest poświadczeniem tego, że osoba ma dobre właśnie przygotowanie, jeśli chodzi o teorię. No tak jak już wspominałem, dla mnie właśnie kluczowe też było to, żeby przystąpić do egzaminu na doradcę inwestycyjnego, więc teraz w marcu udało mi się
właśnie ten sprawdzian umiejętności zakończyć z pozytywnym wynikiem. Myślę, że udało się, to jest wyraz skromności, bo jednak trzeba było do tego egzaminu podejść, trochę się pouczyć i zdać, więc z mojej strony serdeczne gratulacje, no bo rozumiem, że udało się w związku z tym CAA jeszcze zwiększyć tę dźwignię kariery, bo kolejny certyfikat po maklerze i CAA, teraz ten właśnie doradca inwestycyjny, ten krajowy, tutaj polski, też już jest w Twoim portfolio zdobytych certyfikatów, zgadza się? Tak jest, bardzo dziękuję. Super, to Kamil, przechodząc już do puenty naszej rozmowy, jakie rzeczy uznałbyś za najistotniejsze, czyli takie, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło dla tych wszystkich, którzy się przygotowują do egzaminu albo myślą o przygotowaniu do tego egzaminu, czyli na co powinno się zwracać największą uwagę z Twojej perspektywy? To tak, no po pierwsze zwróciłbym właśnie uwagę na właściwe rozplanowanie przygotowań, czyli wyznaczenie sobie tego, ile jesteśmy realnie w stanie przeznaczyć czasu w danym tygodniu na przygotowania, no i trzymanie się tego planu. Później w drugim kroku zwróciłbym uwagę na rozwiązywanie tych historycznych zadań, czyli robienie jak największej ilości zadań i robienie ich na czas. Później liczenie tego, ile punktów z danego działu uzyskujemy z każdej minuty, monitorowanie tego, jak to zmienia się właśnie w podziale na konkretne działy. W ostatnim kroku właśnie koncentrowanie się na tych działach, z którymi mamy problem na podstawie tego wskaźnika. No i na samym końcu już na egzaminie właśnie w pierwszej kolejności rozwiązywałbym zadania z tych działów, w których ten współczynnik jest najwyższy, bo jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani i wiemy, że jesteśmy w stanie zrobić wiele zadań na egzaminie, jeśli nie wszystkie, no to może się okazać tak, że na część zadań nam po prostu, na część albo na przykład na jedno zadanie nam nie wystarczy czasu, więc warto, jeżeli już ma nam na coś zabraknąć czasu, no to na ten materiał, który mamy jak najsłabiej opanowany, więc zacząłbym od tych, które mamy po prostu najlepiej opanowany. Z tego, co mówisz, to wystarczy mieć plan i się go trzymać. I to zazwyczaj jest droga do sukcesu nie tylko w egzaminie CAA, ale ogólnie w życiu. Więc dla wszystkich, którzy się przygotowują, pamiętajcie, po pierwsze należy planować, bo jak nie planujecie, to planujecie porażkę, więc warto sobie wcześniej po prostu zaplanować. Kamil, ostatnie pytanie. Czy wiedząc to wszystko, jak wygląda w praktyce, po tych przygotowaniach, poświęconym czasie, podejściu do egzaminu, zdaniu go i rozszerzeniu teraz tej certyfikacji o doradcę inwestycyjnego, czy wiedząc to wszystko, teraz rekomendowałbyś sobie tam rok wcześniej, że jeszcze raz byś przystąpił do CAA? To była dobra decyzja? Zdecydowanie tak, jak najbardziej. No i dla wszystkich, którzy się wahają, to chyba będzie najlepsza rekomendacja. Kamil, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, życzę wielu udanych sukcesów w karierze, no i kolejnych samych dobrych inwestycji, albo przynajmniej, żeby stopa zwrotu była dodatnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, Pawle, do usłyszenia.